Witam wszystkich serdecznie. Kolejna część diagnostyki. Przygotowałem sobie tutaj kamerę termowizyjną, na której będziemy obserwować, co się dzieje, bo widziałem, że są problemy z tym, że nie umie złapać ostrości. Co będziemy robić? Tutaj przygotowałem sobie takie przewodziki. Znamy to z drobnej elektroniki, jak się jakieś Raspberry robi, albo podobne sprzęty, Arduino. Wlutujemy sobie ten przewodzik tu i tu, plus minus, dlatego mamy dwa. Zasilimy sobie to, dzięki czemu ominiemy część tej całej logiki. Co rozmawiałem z widzem, to prawdopodobnie jest uszkodzony albo ten układ, albo ten. No ale obstawiam, że jest po prostu tutaj ten układ uszkodzony z racji, że najbardziej się grzeje i on jest odpowiedzialny za sterowanie. Później z racji, że się nam ostatnio udało odkręcić to, troszeczkę sobie rozsuniemy. Tylko tak patrzyłem, że jak za bardzo to rozsunę, to dotknę sobie plusa i mogę więcej popsuć niż było. Więc będzie trzeba z tym uważać, ale możemy odchylić i ewentualnie będziemy widzieć, czy któryś z tych elementów się bardziej grzeje niż powinien, bo jak jest dociśnięty do radiatora, to to ciepło jest do radiatora oddane i nie zauważymy, co się dzieje, ale lecimy po kolei. Zrobimy sobie plus. Na szczęście tutaj jest tyle miejsca, że możemy sobie tutaj wskoczyć do środka. Zerknij, uderzam w kamerę, bo tutaj chcę troszeczkę więcej światła. Co prawda mamy dzień, ale światło jest jakie jest. Przepraszam, uderzyłem w mikrofon i chyba nie było audio przez jakiś czas, więc zaraz tutaj polecimy. Pyk. Przygotujemy sobie. W sumie sobie to zacynuję, bo kojarzę, że z tym też był problem. Jakość tych tanich przewodzików jest taka, że to za bardzo nawet cyna nie chciała kryć. Nie wiem, z czego to jest wykonane, ale niczego konkretnego. Prawdopodobnie tak, tą stronę zacząłem pokrywać cyną. Zawsze jak macie jakieś newralgiczne połączenie, to warto sobie najpierw pobielić, pocynować to, co chcecie wlutować. No i dobra. Mamy plusik. Mamy minusik. Więc robimy tutaj symulację zasilenia. Okej, czy widać, nawet widać, gdzie lutowałem, bo jest teraz najcieplejsze miejsce. No jakby nie było, troszeczkę ciepła tam oddaliśmy. Fajnie teraz widać, jak to stygnie. Wrzucę pauzę. Chcemy, żeby cała płytka miała taką samą temperaturę, żeby jak najbardziej szło wyłapać, co tu się dzieje na tej płycie. No bo po to ta diagnostyka, żeby złapać, co się dzieje, a nie zgadywać. Więc dam sobie troszkę czasu. Tutaj niech temperatura zejdzie do otoczenia i zaraz lecimy dalej. Chwileczka później cała nam płyta wystygła. Musimy sobie poruszać, bo po wierzchnie, które odbijają światło, pokazują się jako cieplejsze. Musiał sobie ekspozycję troszeczkę ustawić, ale niestety zostawię to tak, jak jest aktualnie. Odpalimy sobie zasilacz. 30 V 5 A, nie. 12 V 3 A. Zróbmy sobie taki 5 V, nie wiem, czy widzicie,
5V i sobie damy 100 mA, tak żeby widzieć, co się dzieje. Więc sobie to tutaj połączymy, troszeczkę tak naokoło, ale naokoło zawsze bliżej, jak ja to mówię, jak chodzi o prowizorkę. Okay, mamy tak. Tu bym musiał sobie coś podłożyć, tak żeby mi się nie odbijało za bardzo do tego. Tak by to musiało być. Damy sobie coś plastikowego. Ok. Jest git. Zasilimy sobie. Będziemy patrzeć, co się dzieje. V i się za bardzo nic nie dzieje. Pytanie, czy to, co ja bym chciał, jest widoczne, tak? To, czyli ten układ, który chcę widzieć, jest widoczny i tutaj ten obszar też jest widoczny. Więc wszystko jest widoczne, ale się nic nie dzieje. Więc damy mu troszeczkę więcej. 6V, 7, 8, 9. Czy się coś zaczyna dziać konkretnego? No, nie widzę za bardzo. Podjedziemy sobie pod 12. I za bardzo nic się nie dzieje. Czyli dobrze albo źle. Bo jak się nic nie dzieje i nie działa, to też nie jest dobrze. Tu mi się chyba ten kondensator odbija, tak? Nic tu się nie dzieje. Jedynie mi się odbijają te płytki. O, tak. Tu mi się chyba ten kondensator odbija. Spróbuję go jakoś ustawić, żeby było mniej ekspozycji. Coś takiego. Nic się nie dzieje. Zasililiśmy. Jeszcze zobaczmy, czy jest połączenie, bo jeszcze jest ryzyko takie, że te kabelki są takie zajebiste, że my tutaj to zasilamy. Ten prąd nawet tam nie dopływa. Jest taka opcja, ale tu się nic nie dzieje. Więc wracamy do punktu wyjścia. Zasilimy sobie to jeszcze raz. Mamy to troszeczkę już lepiej ułożone. Więc zaraz się tutaj zasilimy, tylko to sobie odlutuję, bo nie chcę zrobić tutaj żadnego zwarcia. Jednak zmiana koncepcji, bo zanim zacznę coś większego robić, to jeszcze zapomniałem, że mamy ten pulpicik. Jeszcze jest szansa, że coś na nim jest zepsute. Zrobimy ten sam test. Zasilimy sobie. Tu się nic nie dzieje. Teoretycznie mamy wyłączone. Okay, musimy dać mu troszkę więcej, ale czy się coś tu pokazało? Raczej nie. Bardziej kamera widzi, że ja się ruszam. Się odbija. Dobra, damy sobie 3 ampery. Na razie się nic nie dzieje. I
Przynajmniej widzimy, że się kabel zasila, bo się zrobił cały czerwony. Jak na razie mi się bardziej kabel świeci niż coś na płycie, co też nie jest dobre. Tu jeszcze pomalowałem na czarno te radiatorki, żeby było fajnie widać, co się dzieje. Czarne mniej odbija. Lepiej by był czarny mat. No ale niestety... coś tu się dzieje z tym przewodem. Już fajny, miękki się zrobił. Niestety nic się nie za bardzo nie zmieniło. Przy rozruchu nie wstaje. Jedynie się robi kabel czerwony i jest spadek napięcia na przewodzie. Teraz jeszcze spróbujemy troszeczkę sobie to rozchylić. Naciskiem na troszeczkę. I czy będziemy mieli jakieś ciepło tutaj między radiatorami. Nie wiem, czy mi to się uda jakoś tak wszczelić, żebym widział, co się tam dzieje. A ten przewód jakoś odchylić. O, tak to zrobimy sobie. Jest to zasłonięte, a nas interesuje, co się dzieje tutaj, powiedzmy, między radiatorami. Kabelki się grzeją. Nic nie daje, więc jednak zrzucę sobie zasilanie i się zasilimy normalnie, bo kable grzeją się z racji, że to jest bardziej jako przewód sygnałowy niż bardziej przewód taki do zasilania. Tam tych 100 mA to amperów jest ok, powyżej to już jest problem. Nic, na razie tutaj sobie się wyłączymy. Zasilimy się zaś normalnie do słupków i chyba w międzyczasie przygotuję sobie coś i ściągniemy na przykład jeden układ sterowania przetwornicy i drugi układ sterowania przetwornicy i zobaczymy, czy się coś będzie działo. Jeżeli się nie poprawi, to znaczy, że błąd jest tutaj na tym układzie albo gdzieś tutaj na tych peryferiach. Choć może jeszcze właśnie niż to całkowicie wykluczę, że sobie termowizją sprawdzimy tutaj, co się dzieje. Zaraz okaże, że tu mam zwarcie i dlatego to nie wstaje, bo gdzieś tam, jak to się mówi, od tylnej strony, delikatnie mówiąc, coś tam jest nie tak, a szukamy nie tym miejscu, co trzeba. Ok, mamy wyłączone. Zasilimy się. Coś mi tutaj ciepłego pokazuje. I tu się nic nie dzieje na tej płytce. Tak, jeszcze dla pewności. Tu mamy śrubokręt, tu by mnie to interesowało. Tutaj jest jakiś tranzystor. I on się jakoś grzeje. Ale tutaj na tej płycie nic, więc raczej tutaj problemu na tej płycie nie ma. Z tego co pamiętam, to z drugiej strony tam za dużo nie ma rzeczy, więc no niestety po tej stronie raczej problemu nie ma. Tu widać moją rękę. Dobra. Przygotuję sobie wszystko, żeby te dwa układy ściągnąć i lecimy. Wszystko sobie tutaj przygotowałem dla celów dydaktycznych. Pokażę Wam, jak się ściąga chip. Czyli mam tutaj z mojej słynnej zepsutej okówki jedną żyłę. Wsadziłem sobie pod nóżki. Czyli jestem między układem a nóżkami.
Tu bym sobie to wziął, mógł wywinąć, zrobić sobie takie lasso z jednej strony, z drugiej strony. Tu bym sobie narzucił cenę, sobie mogę wtedy przez te druciki ciągnąć i to zrzucę. Niestety tutaj w tym wypadku narzuciłem tutaj tyle solder maski, że nie jestem w stanie tą sztuczkę zrobić. Nie jestem w stanie nic tutaj wepchać, bo po prostu solder maskami to trzymam. Tak samo jest tu. Tego sobie wziąłem pincetę, ale zrobimy podobne kroki. Ale sobie zrobimy tak. Kręcone one na żywo bez powtórzeń. Zrobimy sobie tutaj to na tym układzie, czyli po prostu biorę cynę i tutaj ładnie nawalę na wszystkie nóżki. I tak samo tutaj z tej strony. Nawet widać, że tańszy, bo nawet pincety nie będę potrzebował. Takim sposobem też mogę uszkodzić ten układ, jeżeli on będzie bardziej wrażliwy. No ale chcemy tutaj określić, co się popsuło. Więc mamy 1. Tego sobie odłożymy troszeczkę tutaj dalej. To będzie jako 1. I tutaj sobie zrobimy zaraz 2. Druga sprawa, jakby takie, jakby to powiedzieć, lutowanie elektroniki kolbą jest bardziej wskazane, ponieważ lutownica taka transformatorowa może wprowadzić jakieś dziwne napięcie na elektronikę, przez co możemy uszkodzić coś, więc jest zalecane używanie kolby, bo jest mniejsza szansa, że coś uszkodzimy. Ja tym, że to robię kolbą, już mogłem uszkodzić coś newralgicznego, coś wrażliwego na napięcie, no ale jak to się mówi, jest jak jest. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i tutaj tak samo sobie ściągniemy to. Widzę, że mamy to odlutowane. Tego sobie odłożymy tutaj bliżej nas, czyli ten był bliżej. Teraz plecionka. Jak widać, tak co kawałeczek sobie jadę i nie jest całkowicie wykorzystana. Jak mówiłem, nie naprawiam zakasy ani nic takiego, więc plecionkę wykorzystujemy do końca. Tu już więcej nie jestem w stanie wyciągnąć, bo aż jest gruba. Czyli ją uwalam. Z drugiej strony jeszcze mam, więc lecimy dalej. Mamy ściągnięte. O co chodzi? Że jak zostawimy tutaj zwarcie, cynę, to po prostu możemy sobie zabić układ, bo napięcie, które gdzieś nie powinno się dostać, się dostanie i sobie coś możemy uszkodzić bardziej niż naprawimy. Więc dlatego dopiero teraz zaczynam coś ściągać. Jak ja to mówię, diagnostyka polega na tym, by bardziej nie zepsuć niż było. Żeby osoba po Tobie ewentualnie umiała jeszcze to naprawić. No i dobra. Zrobię pauzę, porobię zdjęcia. Oczywiście zdjęcia na końcu to możemy wyciągnąć. Może, że to będziemy ściągać jako następne, jak się coś pokaże albo nie pokaże. Więc robię zdjęcia, zaś się podłączymy zaś tutaj normalnie na słupkach i zasilimy to. Więc zaraz lecimy dalej. Wszystko przygotowane. Tutaj mamy już termowizję. Tak sobie ustawiłem, żeby było widać, czy się tu coś dzieje. Ok. Ostrość jest. I zasilamy. Nic się nie dzieje. Czyli jest ok. Zrzucimy sobie zasilanie. Podłączymy sobie wtyczunię od załączania tego całego bałaganu i tak,
Może mi się uda złapać, żeby wszystko było widać. Nawet tak. Dobrze. Załączam zasilanie. Zobaczcie, że jest wyłączone. Pyk. No i tylko mi pokazuje, że niskie napięcie, czyli nie wybija reszty. Mamy stały pobór. Możemy sobie napięcie podciągnąć do 13 V, 14, no ale się nic nie dzieje, więc nic się konkretnego nie dzieje tutaj. Nic się nie pali. Sobie obniżymy zasilanie do 12, bo się nic tutaj nie pokazuje. No i mamy problem rozwiązany. Teraz spróbujemy sobie poza układem to zmierzyć, który jest uszkodzony. Mamy układ w pincecie. Muszę tą cynę ściągnąć. Mógłbym to zrobić inaczej, ale skoro jesteśmy na wizji, mógłbym to jakoś inaczej, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Musimy sobie przygotować do pomiaru. Czyli nie możemy mieć zwarć na nóżkach. Mamy wszędzie ładne przejście. Dziury w układzie nie mamy. To mamy jeden. Ten sobie zostawimy tutaj bliżej nas. A gdzieś tutaj powinien być jeszcze drugi. Muszę go poszukać, bo się stracił na tym zabajzlowanym stoliczku. Dajcie mi chwilę, ja się biorę za szukanie. Nóżki wyczyszczone, miernik przygotowany. Tutaj sobie złapałem do pincety. W każdym układzie przynajmniej powinno być. Jest tutaj taka mała dziurka i to zazwyczaj oznacza numer 1 pinu. I tak, jest szansa, nie mówię, że musi, ale jest szansa. Dam Wam tak, żeby było mniej więcej, bo nie. Musimy też widzieć, co się dzieje na mierniku. Jest szansa, że to jest minus, więc jeszcze to muszę jakoś zablokować. Wykorzystajmy tutaj, że mamy tą płytę. Co? Nic nam się nie pokazuje. Przytrzymamy sobie, albo inaczej. Pójdziemy na łatwiznę. Są takie specjalne stoliczki do... Tak jak mówiłem. Chcemy coś dokładnego robić, to sobie najpierw pokryjemy cyną. Są takie stoliczki pomiarowe, specjalne. Nie mam, ale sobie mogę ułatwić troszkę sprawę. Sobie po prostu przylutuję jeden pin tu. No i możemy lecieć. Czy się coś pokazuje? Tutaj się coś na chwilę pokazało. I mamy po przeciwnej stronie coś, co pływa. Ja staram się nie ruszać. Damy sobie może więcej. Chodź. Się nic nie dzieje teraz już. Działo się 800 z czymś. Zobaczymy na drugim układzie, czy będzie podobnie. Tu mamy też 800. I tu mamy 800.
Teraz jest pytanie, jak mamy wszędzie tutaj 800, czy tu czasem tu jest też 800, tu jest 1000, tu jest 1000 i tu jest nic w tą stronę. Zobaczmy sobie tego, nie wkładając do stoliczka, ale pomiar 1:1, bo jeżeli dwa układy są takie same i obydwa są takie samo dobre, to powinny pokazywać te same wyniki. A jeżeli coś innego pokazują, to znaczy, że któryś jest uszkodzony. Tak na logikę. Robiąc bez schematów i bez jakiejś tam mega wiedzy. Tak, żeby było widać miernik na szybkości. Tak. I zobaczmy, co się nam tu pokazuje. Coś podobnego, więc są dwie drogi. Albo obydwa układy są sprawne, albo obydwa układy są uszkodzone. Jedno z dwóch. Bym musiał mieć schemat i bym porównał sobie do schematu, co tam się niby w środku dzieje i wtedy bym wiedział. Ale jak dla mnie tutaj jest wszystko ok. Bo nie mamy nigdzie pełnego zwarcia. A co my obserwowaliśmy, to pełne zwarcie. No ale nie mam schematu, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co się powinno gdzie dziać. Więc raczej te dwa układy są podobnie dobre. Bym potrzebował taki sam układ, ale jako referencję, że wiem, że jest sprawny i wtedy bym mógł sobie to porównać, ale z racji, że nie mam, bo obydwa są z tego samego układu, choć w sumie mam drugi zasilacz, więc mogę z drugiego zasilacza sobie zobaczyć, czy z drugiego UPS-a zrobić podobne pomiary, co sobie zrobię później. Rozpiszę sobie na kartce pin 1, chip 1, chip 2 i chip 3, co wiem, że to urządzenie działa i sobie po prostu porównam na podstawie tego, co mi się dzieje. Tylko że nie będę ściągał z płyty, bo mogę go uszkodzić i będę miał martwe urządzenie, bo nie wiadomo, czy tym, że ja to transformatorową lutownicą robię, nie uszkodziłem układu, bo powinienem robić to kolbą. Już widzowie mi nieraz mówią, że no mam kolbówę, stację lutowniczą, ale nie korzystam z niej, no bo w którymś tam odcinku, może podlinkuję, naprawiałem kolbę, bo mi się popsuła po kilku dniach użytkowania, więc taki może mam troszeczkę wstręt. No ale dobra, udało się coś dowiedzieć. Myślę, że to będzie na ten odcinek tyle i za jakiś czas lecimy dalej.